Jeśli chodzi o pracę działu koncepcji technologii, to z jednej strony pracujemy bardzo blisko klienta, rozpoznajemy jego potrzeby, jego cele biznesowe i wyzwania przed nim stojące i proponujemy mu rozwiązania, które zapewniają zwiększenie produktywności, polepszenie jakości produktów. Z drugiej strony, pracując wewnątrz naszej firmy, przygotowujemy spójną i zwartą koncepcję, na bazie której nasze działy realizacyjne, dział konstrukcyjny, później działy, które zajmują się budową linii i jej uruchomieniem, są w stanie wykreować gotowe rozwiązanie dla klienta, uruchomić to rozwiązanie i doprowadzić wymagane wskaźniki do oczekiwanego poziomu. W pierwszym etapie bardzo mocno skupiamy się na dialogu i rozmowie z klientem, ponieważ żeby w ogóle podejść do tworzenia koncepcji, potrzebujemy dogłębnie zrozumieć, jakie konkretnie potrzeby ma klient. Czy tak jak wspomniałem, to jest poprawa jakości produktu ze względu na automatyzację procesów i wyłączenie czynnika ludzkiego, czy zwiększenie wydajności linii ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na produkt. Badamy też wszelkie ograniczenia. Czasem to jest ograniczenie miejsca na hali, ograniczenia budżetowe oczywiście, ograniczenia terminowe, czyli terminy, jakie nasz klient ma narzucone od swoich klientów. I na bazie tego rozwijamy konkretną koncepcję pod danego klienta. Prowadząc z nim dialog, szukamy najlepszych rozwiązań uszytych konkretnie dla niego. Czasem to będą linie w pełni automatyczne, czasem to będą półautomatyczne, a czasem to będą linie ręczne. Natomiast, żeby ocenić, gdzie jest ten złoty środek, no, nie da się tego zrobić nie rozmawiając aktywnie z klientem i doradzając mu, bo to jest kolejny aspekt, czyli zdarza się, że głęboko wchodzimy na halę do klienta. Tak naprawdę klient chce coś poprawić, ale jeszcze sam nie wie, co może poprawić, nie wie, jakie są możliwości. Wtedy jedziemy do takiego klienta, przeglądamy razem z nim jego proces, badamy jego zdolności i to my proponujemy, co możemy poprawić, co możemy usprawnić i jakie będą skutki takich usprawnień i inne czynniki wiążące się z takimi modyfikacjami. Na etapie tworzenia koncepcji z jednej strony podpieramy się naszym doświadczeniem i zrealizowanymi projektami. To jest już dla nas ogromna baza wiedzy. Natomiast z racji obecnych wymagań na rynku i zmiany technologii badamy nowe rozwiązania. I jeśli jest taka potrzeba, mamy możliwość przeprowadzenia testów, robimy feasibility study, robimy symulacje rozwiązań. I na bazie wyników takich symulacji, testów jesteśmy w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie jest po pierwsze optymalne, ale przede wszystkim, czy jest możliwe do wdrożenia później w produkcji docelowej. Największy powód do dumy daje mi to, z jak otwartą głową podchodzimy do problemów. Nie mówimy nigdy, że czegoś się nie da zrobić, zawsze szukamy rozwiązania. I doświadczenie pokazuje, 20-letnie doświadczenie firmy pokazuje, że zawsze jakieś rozwiązanie istnieje. Czasem nie jest oczywiste, czasem nie jest proste i czasem wymaga też pewnej pracy po stronie klienta, ale współpracując z klientem partnersko, zawsze znajdujemy takie rozwiązania. To, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, to, że dział koncepcji technologii może kreować nowości na rynku, może szukać technologii i rozwiązań, które być może dzisiaj jeszcze nie są wdrożone, natomiast znając i poznając potrzeby klientów, mamy bardzo często okazję zaprezentować im rozwiązania nietypowe, niestandardowe i takie, których dzisiaj być może ani oni, ani my jeszcze nie znamy.